No nie jest to fajny widok, nie? I serce się łamie. Malutki słoniku, piękny. Trochę dygam z tymi małpami, dziwnie. Więc stwierdziliśmy, że trzeba uskutecznić run. Jakie one są wielkie. Kolejna na barierce, tak? Tak to wygląda z zewnątrz. Ja jestem daleko, więc nie wiem, czy miło. Mieszać, nie? Witajcie na kanale Podróże Karolci. Zapraszam nas na wycieczkę po Sri Lance. Naszą podróż rozpoczęliśmy w Colombo. Pierwszym przystankiem było niezwykłe sanktuarium słoni. Drugim punktem naszej wyprawy była wyjątkowa świątynia ukryta w samym sercu jaskini. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jaki samochód po nas podjechał. Look. Yes. Yes. How is it after this big rain? How is the Yeah, this situation? now it's very quickly back to normal. Mm-hmm. The road, only our beautiful train track was Yeah, that's a pity that it's still closed. destroyed. Yeah. Pokażę Wam, bo śpimy w takich śmiesznych bungalowach. Tak to wygląda z zewnątrz. Teraz idziemy do środka i pokażę Wam, jak wygląda to w środku. Bardzo ładnie pachnie w ogóle. Tak to wygląda. Macie nawet telewizor. Świeże ręczniczki. Jeżeli potrzebujecie suszarki, to prosicie pana. I tak wygląda łazieneczka. Ale miejsce wydaje się bardzo, bardzo czyste. Jest też klimatyzacja. Więc tak, na dole zostawiam Wam napis, jak nazywa się miejsce. Patrzcie, jakie klapeczki nam zafundowali w pokoiku. Nówka sztuka nieśmigana. This Okay. is A little bit, yeah, it's spicy, it's fine, it's fine. More or less, Yeah. you can add later. Okay. Okay. Now we can mix. I can mix it, right? Okay. Kolacja była wspaniała, tradycyjna i niezwykle obfita. Wszystko w tym miejscu jest wyjątkowe, a to dzięki właścicielowi, który osobiście dba o każdy, nawet najmniejszy detal. Pan ma tutaj stare samochody jeszcze po swoim dziadku z 1900, którego mówił, kochanie? Nie mam pojęcia. 1964 mi się wydaje. Jakbyście przylecieli późno i chcieli nocować na lotnisku lub gdybyście wylatywali już, no to polecamy Wam to miejsce takie, żeby się przespać. No to śniadanko i lecimy. No pokażę Wam właśnie jeszcze, jak wygląda to z samochodu, cała ta trasa. Cały czas palmy. Naprawdę widok za oknem jest sympatyczny. Dobra, więc moi drodzy, pierwszy dzień na Sri Lance. Przyjechał po nas kierowca i jedziemy teraz do sanktuarium dla słoni. Zobaczymy, jak to wygląda, bo opinie o tym miejscu były różne. Kiedyś to była pomoc dla słoni, teraz mieszane są odczucia, także zobaczymy, jakie będą nasze. Pierwsze takie odczucia ze Sri Lanki, no chaos, wszędzie tuk-tuki, jest dużo zamieszania, ale jest pięknie, jest pięknie. Wszędzie są palmy, słoneczko nam towarzyszy, więc zaczynamy naszą przygodę. Patrzcie, skończyły kąpiel i wychodzą z rzeki teraz. Zobaczcie, obsypują się piachem. I z tego, co się dowiedziałam, to robią tak, żeby ochronić swoją skórę przed słońcem i też przed owadami, ale też podobno jest to ich rytuał od tysięcy lat. Sorry? Jakie one są wielkie. Aż ciężko to opisać słowami. Sorry?
Rzeka jest odłączona od sanktuarium, no i właśnie dlatego teraz one po prostu przechodzą tą ścieżką, gdzie tu są normalnie sklepy i różne takie rzeczy i wracają do tego sanktuarium z porannej kąpieli. Cześć, malutki słoniku piękny. Chcesz zobaczyć więcej ze Sri Lanki? To zasubskrybuj mój kanał i zostań ze mną na kolejne odcinki. Dobra, i po oglądaniu słoni, teraz wracamy tu, gdzie kupił nam nasz kierowca bilet. Pokazujemy ten Hello. bilet We already have a... Okay. i Hello, sir. Hello. Show me ticket, please. Thank you. Thank you. idziemy dalej. Zwiedzać ten park 45 minut i ruszamy dalej. Słoniki wróciły. Widok na słonie jest niezły, trzeba przyznać. Powiem szczerze, że na pewno warte odwiedzenia. Bardzo blisko jesteście słoni i na pewno fajnie to zaobserwować i bardzo, bardzo fajnie to wygląda też. Ten teren, jak widzę, mają dosyć spory, więc tam coś słoń wyczynia, nie wiadomo co. Zobaczcie, teraz pan zabrał aparat, więc ja jestem daleko, więc nie wiem, czy mi łączy w ogóle, więc zobaczymy, czy z tej odległości będzie działał. Ale tak, pan wziął telefon i poszedł nam z bliska nagrać słonia. Nie mówiłabym o tym miejscu sanktuarium, a raczej ośrodek opiekuńczo-hodowlany, który znajduje się w centralnej części Sri Lanki, około 90 km od Colombo. Został założony w 1975 roku, aby ratować osierocone, ranne lub porzucone słonie, które nie mogły przetrwać na wolności. I choć ośrodek bywa krytykowany głównie za aspekt turystyczny, nadal odgrywa ważną rolę w ochronie tego zagrożonego gatunku. Niestety jest też ciemna strona tego miejsca i z jednej strony to rozumiem, bo chodzi o to, żeby te słonie stąd nie uciekały, ale z drugiej strony, no zobaczcie, no nie jest to fajny widok, nie? I serce się łamie, więc uczucia mieszane, fajne miejsce, natomiast no widząc te łańcuchy, to nie jest to sympatyczne. Więc jak wszędzie są niestety plusy i minusy takich miejsc. Myślę, że też większość słoni się tutaj urodziło, w związku z czym te słonie by sobie nie poradziły na wolności i też dlatego tutaj, wiecie, one są karmione i one moim zdaniem nie mają tutaj źle, tylko no niestety myślę, że te łańcuchy są tu koniecznością, ale bardzo przykry widok. Także tak. Prosiliśmy kierowcę, żeby zabrał nas na smaczne jedzenie i zobaczcie, do jakiej restauracji nas zabrał wśród pól ryżowych. No, jest naprawdę mega. Wiewióra już czai się na jedzenie. Jak to zmieszać, nie? Posiłek wygląda kozacko. I jeśli smakuje tak samo jak przystawka, to 10 na 10 miejsce. Przenieśmy się teraz do miasta i świątyni Dambulla. Małpa przy wejściu do świątyni. Dobra, słuchajcie. Przyjechaliśmy dzisiaj już ostatni przystanek do świątyni. Tuptamy po schodach. Spotkanie z małpami już było. 2 małpy spotkaliśmy, ale były zajęte sobą. Aczkolwiek nasz kierowca mówił, że nie są zbyt sympatyczne, więc na pewno trzeba uważać na małpy. No i tak. Trochę nas chyba wspinaczki tu czeka, nie?
No właśnie to wygląda. Średnio się chyba przygotowywaliśmy akurat na to, ale nie ma wyjścia, więc... No nie ma wyjścia. No ale muszę wam przyznać, że widoki są powalające stąd. No i teraz tak, tutaj zostawiacie buty w tym miejscu, piesek. A tu zostawiacie buty w tym miejscu i tam idziemy do świątyni. Więc tak wygląda wejście do świątyni, która jest umieszczona w skale. Tak wygląda leżący Budda. Jak widzicie, nie możecie sobie robić selfie stickiem zdjęć. It's okay. Pokażę wam jeszcze z tej perspektywy, jak to wygląda. Idziemy dalej w takim układzie. Dobra, chodźmy tu wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, i są tutaj figurki Buddy w różnych pozycjach, jak widzicie. Siedzący Budda oznacza zazwyczaj medytację i spokój. Stojący Budda odwagę i zwycięstwo nad różnymi pokusami. I leżący Budda to chyba oznacza osiągnięcie oświecenia. Ludzie przynoszą Buddzie często różne dary jako symbol szacunku dla jego nauk. Jak będziecie iść na górę, to możecie trafić właśnie na panią, która wam będzie dawać kwiaty. No ale oczywiście nic za darmo, tak? Trzeba za nie zapłacić, a wręcz w te kwiaty wciska, także uważajcie, jak chcecie wziąć i kupić, to nie ma problemu, ale jak nie chcecie, no to uważajcie na to. Przyszła małpa, usiadła obok nas i powiem wam szczerze, że nie czuliśmy się komfortowo z tą małpą. Dziwnie się na nas patrzyła, więc stwierdziliśmy, że trzeba uskutecznić run. Run, Forrest! Run away! Hurry! Są i pieski, w dziurkach sobie leżą, szukają. Także. No ale trochę dygam z tymi małpami, dziwnie. O! Kolejna na drzewku sobie siedzi, Kolejna na barierce, tak? a kolejna na barierce. Dobra, tych małp tu jest dużo, więc zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że żadna nas nie zaatakuje. I całość wycieczki kończycie pod Złotym Buddą. I tak to wszystko wygląda. Miejsce, w którym będziemy jeść kolację, nazywa się Nirvana Restaurant. Tak wygląda posiłek. My wzięliśmy sobie nudle z kurczakiem. Do tego dostajecie taki coconut sos. Bardzo dobry. I wzięliśmy sobie po soczku pomarańczowym. I na osobę to wychodzi około $6,5. Więc no, jak na takie danie, to cena bardzo dobra. Chcesz zobaczyć więcej ze Sri Lanki? To zasubskrybuj mój kanał i zostań ze mną na kolejne odcinki. A w następnym filmie ruszymy z miasteczka Sigiriya do starożytnego miasta Polonnaruwa. Czarny pyszczek. Oraz pojedziemy na safari. Droga nie jest łatwa, Wow. jak widzicie. Patrzcie, jak jest bliziutko nas. Do zobaczenia. Cześć!